Cześć, witam Was z Pilawy. To jest moja rodzinna miejscowość. Przyjechałem tutaj z rodzinką na święta. Jest lany poniedziałek. Słońce, naprawdę mega wiosenna pogoda. Postanowiłem wyskoczyć, przewietrzyć siebie, przewietrzyć Kronosa, trochę pośmigać. Mam tutaj naprawdę takie bardzo fajne miejsce, ulubione do jazdy. To jest plac targowy z taką nawierzchnią żwirowo-szutrową. No naprawdę, można się pobawić, można tutaj trochę pokatować model, więc zapraszam do oglądania dalszej części. Zobaczcie, jaki fajny placyk. Naprawdę dużo miejsca do jazdy. To jest taka miejscówka tutaj bardzo blisko stacji PKP. Jeżeli ktoś kiedyś będzie w Pilawie, zapraszam. Jest gdzie pośmigać. A w ogóle przyznam się Wam do czegoś. Wczoraj jeździłem z bratem, wyjeździliśmy baterię 4S i 6S, no i na sam koniec na 6 niestety, ale poddała mi się zębatka 13, więc całe szczęście miałem na zmianę, wymieniłem. Generalnie praktycznie pół roku na niej jeździłem, więc i tak wydaje mi się, że fajnie wytrzymała, no ale jednak moc akumulatorów 6S robi swoje i niestety, ale w pewnym momencie musiała już podziękować. Mam nadzieję, że ustawiłem dobrze przerwę, atak, odbiór, no ale to się okaże po 2-3 jazdach. Powtórzę to, powtarzałem wielokrotnie, ale powiem jeszcze raz. Lubię ten samochód. Podejrzewam, że jakbym jeździł Revo czy Kratonem, to też mówiłbym podobnie. Bo tutaj chodzi głównie o to, żeby to RC dawało frajdę z zabawy. Troszkę adrenaliny, wiadomo. Trochę takiego oderwania się od codziennego życia, od pracy, od rodziny, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, ale naprawdę takie 20-30 minut jazdy co kilka dni to jest to, co bardzo lubię. Tutaj w takich dawnych czasach, jeszcze jak mój tata był mały, to było boisko do piłki nożnej. Zobaczcie, jak z czasem będę stał, ale kupiłem ostatnio 2 skocznie My Hood, duże rampy startowe, no i chciałem potestować w ogóle jak to będzie się zachowywać, jak to w ogóle z wytrzymałością tego Kronosa, czy to nie będzie tak, że każde wyjście to jakieś awarie poważne, połamane rzeczy. No zobaczymy. Ja generalnie jakiś tam doświadczony w skokach nie jestem, więc pewnie początki będą trudne. No i bateria powiedziała dziękuję. Jeszcze w przerwie Wam pokażę zestaw narzędzi Team Corali, który sobie kupiłem. Są podstawowe śrubokręty hex od 1.5, 2.0, 2.5, 3 i później nasadowe. To też mi się mega przydaje. To jest bardzo fajny tool do obsługi, do zdejmowania na przykład kulek z drążków kierowniczych albo do odkręcania
amortyzatorów, do zakręcania. Fajna sprawa. Tu można sobie z tego i z tego zrobić stojak do amortyzatorów, jak się wymienia olej. Naprawdę fajna sprawa. Nie jest może jakiś super tani, ale uważam, że warto mieć taki portfel, gdzie masz wszystkie narzędzia w jednym miejscu i możesz sobie do plecaka wrzucić. To mi się podoba. Jeszcze jak nam starczy czasu, to Datsuna przewietrzymy. Trzeci raz będę dzisiaj, albo czwarty, jeździł tym samochodem, więc jeszcze moje umiejętności są na niskim poziomie, ale frajda z zabawy też jest fajna. Dobra, przełączyłem baterię. Czas trochę go pokatować na 6. Na razie wydaje się, że zębatka jest ustawiona poprawnie, ale zaraz zobaczymy. Wstawaj, kolo. Rozkleiła się opona Louis Uphill. Właśnie to jest to, że już je wielokrotnie kleiłem, ale puszczają cały czas na szczęście w tych miejscach, gdzie jeszcze nie kleiłem, więc moje spojenia są ok, a te fabryczne trzeba poprawiać. Całe szczęście w bagażniku mam oryginalne koła, zmieniamy i lecimy. Koła zmienione, łapy upieprzone, można cisnąć dalej. Dawno nie jeździłem na tych fabrycznych, one są takie balony generalnie, ale sypią niesamowicie. Są agresywne strasznie. Jeszcze coś wam pokażę. Już zapomniałem, szczerze mówiąc, jak na takich oponach się jeździ fabrycznych. I ogień. Niezłe balony, co? Tak sobie pomyślałem, że ten plac jest spoko, ale jak będzie lato, jak będzie gorąco, to kurde, trochę będzie siwo. Ale taka pogoda właśnie jak jest po deszczach, jeszcze nie do końca ten plac wyschnie, to jest kotem naprawdę do takiej zabawy. Fajna zabawa. Na pewno te wszystkie części układu napędowego to tak po dupie dostają hardkorowo, no ale cóż, trzeba się bawić, no. Kiedyś mój kolega powiedział tak, że jak dajesz dziecku zabawkę, no to niech on się bawi tą zabawką. I podobnie jest tak w moim przypadku, wam powiem. To jest taka zabawka dla dużego chłopaka. Za każdym razem się bawi jak taki kurde mały gnojek. Tak się prezentuje samochodzik po jakichś pewnie 30 kilku minutach jazdy. Wyjeździłem 4S i 6. Zobaczcie, trochę ubrudzony, trochę ubłocony. Luisy rozklejone, do sklejenia będą. Zaraz myjkę ogarniemy, ciśnieniówę po drodze.
Karoseria też nie jest pierwszej czystości. No i na dzisiaj się żegnam tutaj z tym placem, który widzicie. Lecimy teraz na parking kolejowy. Tam jest kawałek miejsca, można podjeździć tym białym Datsunem. Więc za chwilkę się widzimy w innym miejscu. Hejka. Dobra, włączamy radyjko i lecimy. Radio jest spoko, nawet to Kyosho. Podoba mi się. Kyosho fajne, ale jak dla mnie to silnik powinien być troszkę mocniejszy. To jest ta szczota. Szczotkowy silnik na 2S. Generalnie ja myślę, że ten samochodzik ma potencjał, ale trochę mu trzeba mocy więcej. Tak mi się wydaje. A właśnie, no i jeszcze jakieś pachołki muszę sobie kupić. Widziałem ostatnio w takim sklepie Action pomarańczowe pachołki za jakieś nieduże pieniądze. Ja uważam, że taka trochę inna sprawa niż takie baszowanie w terenie, ale też bardzo fajne, bardzo miło się jeździ. Koniecznie więcej mocy w tym samochodzie. Oczywiście, no też dodam, to jest wersja taka totalnie fabryczna, która ma wszystko w plastiku, wszystko dosłownie, płosie, amortyzatory, ale jak go się wzmocni odpowiednio, na przykład jak się wymieni tam troszkę części takie metalowe, to myślę, że wtedy on by był gotowy na to, żeby przyjąć silnik mocniejszy i na przykład 3S. I wtedy zabawa mogła być w ogóle fajna, bo ogólnie mi się to podoba nawet. Im się dłużej jeździ, wiecie, tym nabiera się więcej skilla i ta frajda, ta jazda sprawia coraz więcej radości. Ale to chyba tak ze wszystkim jest, tak mi się wydaje. Dobra, było blisko krawężnika. Kończymy na dziś. Jeszcze raz bardzo dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka luźnego, świątecznego. Chciałbym Wam życzyć dużo słonecznych dni, pogodnych, żebyście mogli cieszyć się swoimi modelami, śmigać, jeździć, bawić się. Nie będę Wam życzył wesołych świąt, bo odcinek ukaże się pewnie zaraz po świętach, więc słuchajcie, jeżeli podobał Wam się odcinek, zachęcam do zostawiania komentarza, do zostawiania polubienia pod odcinkiem, do subskrybowania mojego kanału. Jeszcze raz Wam chciałem bardzo podziękować za uwagę, no i do kolejnego razu. Trzymajcie się, hej!